ta nowa cywka. Jedni jej nienawidzą, inni mówią, że może kiedyś coś z tego będzie. A ja mam to w dupie. I wolę wrócić do dużo bardziej rozbudowanej i wartej uwagi pozycji. W tym filmie opowiem wam, dlaczego warto wrócić do cywilizacji szóstki, pomimo że premierę miała już kolejna 7. odsłona. Ja jestem Przemo z kanału No Nie i zapraszam. Omówię tutaj wersję z oboma rozszerzeniami oraz wszystkimi DLC, ponieważ tutaj zaczyna się największa zabawa. W grze znajdziemy łącznie 50 różnych cywilizacji oraz 69 dowódców, co jest największą ilością w tej serii. Grę standardowo możemy zacząć od losowo generowanej mapy. To, co natomiast wyróżnia te odsłony na tle innych części serii, to dzielnice miasta. Działa to w taki sposób, że im więcej mieszkańców ma nasze miasto, tym więcej możemy postawić dzielnic. Dzielnice w zależności od rodzaju mogą zwiększyć naszą kulturę, wiarę, naukę, kasę lub w wypadku dzielnicy wojskowej być dodatkową fortyfikacją, która będzie nękać podchodzących zbyt blisko wrogów. W każdej z tych dzielnic możemy postawić szereg budynków, aby jeszcze bardziej wykorzystać potencjał dzielnicy. Dzięki temu możemy stworzyć miasto nastawione na naukę, osobno miasto na generowanie złota i będące takim centrum handlowym. Inną ciekawą zmianą, którą wprowadził dodatek Gathering Storm, są kataklizmy. Przykładowo, w grze dostępne są pola równin zalewowych, które są żyźniejsze niż ich zwykli odpowiednicy, ale istnieje zagrożenie, że rzeka znajdująca się obok wyleje. Co za tym idzie, plantacje lub inne budynki, które tam postawimy, zostaną zalane i będziemy potrzebować budowniczowych, aby je naprawić i móc dalej zyskać ich profity. Oprócz tego znajdziemy tu m.in. erupcje wulkanów, huragany, a przez eksploatację węgla i użycie elektrowni węglowych będzie wzrastał poziom CO2 w atmosferze i tym samym następować globalne ocieplenie w late game'ie. W ten sposób istnieje ryzyko, że niektóre tereny mogą zostać zalane przez podniesienie poziomu morza i topnienie lodowców. I abstrahując teraz od czynników politycznych, uważam, że wewnątrz tej gry jest to dosyć ciekawa mechanika, która wymaga od nas dodatkowego planowania z uwzględnieniem tych terenów, które zostaną prędzej czy później zalane w late game'ie. Oczywiście gra pokazuje nam, które tereny mogą zostać zalane i w której fazie tego zalania, ponieważ następują w 3 różnych okresach. Inną ciekawą opcją są specjalne tryby gry. Jedne z nich Firaxis dodało do podstawki, inne będą wymagać jednego z DLC. Jednym z moich ulubionych trybów są korporacje i monopole. Od teraz walka o luksusowe towary na mapie staje się jeszcze bardziej strategiczna. Wytłumaczę to na przykładzie futer, które gra klasyfikuje jako surowiec luksusowy. Jeśli kontrolujemy 3 tilesy z futrem i na każdym z nich znajduje się zbudowany pod nie budynek, to przy tym trzecim razie możemy zbudować fabrykę. Jest to specjalne ulepszenie, które jeszcze bardziej zwiększy nasze zyski z danego surowca. Działa to w taki sposób, że dajmy na to mamy 3 różne miasta, a w każdym mamy zbudowany budynek pod te futra. Ale kiedy zbudujemy fabrykę, to możemy to zrobić tylko na jednym z tych pól i będzie ona unikatowa dla tylko jednego miasta. Później, stawiając kolejne budynki pod futro, możemy stworzyć korporację, która poza dawaniem jeszcze większych profitów, które mogą być różne w zależności o jaki surowiec tu chodzi, da nam 2 sloty na wielkie dzieła kulturowe. Jest to bardzo ciekawa opcja zarówno dla budowania silnego imperium handlowego, ale i ułatwiająca nam zwycięstwo kulturowe. Innym ciekawym trybem jest apokalipsa, która jeszcze bardziej potęguje intensywność katastrof, a my możemy doprowadzić do ukrytego zwycięstwa poprzez unicestwienie całego świata modłami do pradawnych bogów. Oprócz tego znajdziemy tutaj tryb, w którym oprócz barbarzyńców będą atakować nas zombie, na które możemy rozstawiać specjalne pułapki. Mamy tryb wielkich bohaterów, który dodaje nam nowe, potężne jednostki. Są to postacie mityczne, takie jak Maui, Mulan, Herkules i wielu innych. Każdy z nich ma przypisaną zdolność i jest silną jednostką, która może sporo namieszać naszym wrogom, zwłaszcza w początkowej fazie gry. Każdy bohater umiera po określonej ilości tur, a my dostajemy po nim etos będący nowym rodzajem dzieła kulturowego. Bohaterów możemy przyzwać ponownie, ale niestety będzie to kosztować dużo więcej niż za pierwszym razem. Raz zgarnięci bohaterowie mogą być używani tylko przez tą cywilizację, która ich odkryła. Czyli jeśli zwerbowaliśmy takiego małego, to nikt inny w tej grze już go nie będzie miał. W grze, tak jak w innych cywilizacjach, mamy miasta państwa, które możemy przyjmować i zyskiwać ich bonusy. No i regularnie nękają nas barbarzyńcy. Jeden ze wspomnianych wcześniej trybów może jeszcze bardziej urozmaicić naszą zabawę, ponieważ po włączeniu go każdy z obozów jest na swój sposób unikatowy, a my możemy go przekupić, zastraszyć, a nawet wysłać za opłatą, by nękał wybranego wroga. Często tacy barbarzyńcy mogą mieć unikalne jednostki i możemy, na przykład jako Polska, zwerbować sobie azteckich orłów. Oprócz tego każdy obóz ma swój pasek, który po zapełnieniu sprawia, że obóz przemienia się w nowe miasto-państwo.
Więc jako gracz dostajemy kolejne pole manewru, na ile będzie nam się opłacało zostawienie tego obozu i negocjowanie z nim, a na ile zniszczenie go, zanim przemieni się w miasto-państwo i będzie nam przeszkadzał w naszej dalszej ekspansji. Zwycięstwo w szóstej cywilizacji możemy odnieść jak zawsze na kilka sposobów. Dominacja poprzez przejęcie stolic wszystkich pozostałych cywilizacji, kulturowe poprzez zdobycie największej liczby turystów i atrakcyjności naszych miast, naukowe, w którym kończymy wszystkie projekty kosmiczne, religijne poprzez nawrócenie największej ilości cywilizacji na naszą wiarę oraz punktowe, które mamy po skończeniu wszystkich możliwych tur. A jeśli mamy rozszerzenie Rise and Fall, to mamy kolejne zwycięstwo dyplomatyczne. Oprócz zwycięstwa rozszerzenie dodaje też Kongres Światowy, który następuje od końca średniowiecza. Możemy tam głosować nad bonusami lub debuffami dla wszystkich cywilizacji lub przeforsować, że surowiec, którego mamy najwięcej, będzie dawał więcej korzyści. To, co naprawdę fenomenalnie wygląda w tej grze, to animacje, które wyświetlają nam się po ukończeniu cudu świata. Widzimy, jak mijają dnie i noce i stopniowo budowana jest wielka budowla. Do tego mamy narratora, który opowiada nam w tle jakiś cytat nawiązujący do historii tejże budowli. A jeśli już o narratorze mówimy, to przy starcie lub załadowaniu każdej gry mamy wprowadzenie zarówno w epokę, jak i postać, którą obecnie odgrywamy. Od pierwszych oznak życia gdzieś pod wodą, przez wielkie bestie epoki kamienia, aż do pierwszych ludzkich kroków na dwóch nogach, wiele przetrwaliśmy. Znajdą się tacy, którzy cię nie docenią, królowo Kleopatro. Jesteś jednak sprytna i masz wiele asów w rękawie. Oprócz tego niektóre DLC dodają do gry specjalne scenariusze historyczne, takie jak podboje Aleksandra Wielkiego, przez które nie mam jeszcze 100% w tej grze, a także początek II wojny światowej, walkę między Egiptem a Nubią, a mamy nawet scenariusz dedykowany Polsce. Mamy tu tereny zbliżone zasięgiem do I Rzeczpospolitej u szczytu jej potęgi. Na potrzeby rozgrywki Polska została podzielona na 3 sprzymierzone ze sobą frakcje magnackie, rywalizujące ze sobą o wynik punktowy. Punkty naliczane są po upływie 60 tur, celem graczy jest przetrwanie do tego momentu i osiągnięcie jak najlepszego wyniku. Jedna opcja, której nie było w Civsie, a warto się nią zainteresować, to zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. Z góry dziękuję. Oczywiście należy pamiętać, że Civka 6 rozwijała się w trakcie boomu na Battle Royale i tak, tutaj też jest tryb Battle Royale nawiązujący do Fortnite'a i moim zdaniem wyszedł całkiem nie najgorzej. Tryb ma dedykowany matchmaking, ale nie stoi na przeszkodzie, by zagrać z botami. Wybieramy jedną z naprawdę wielu dostępnych frakcji, każda ma swój unikalny bonus, a naszym celem jest ucieczka z ziemi, którą czeka zagłada. Tak jak w Battle Royale'u mamy coraz bardziej zamykającą się strefę, a każda tura spędzona poza nią zadaje kolejne obrażenia. W tym trybie możemy eksplorować miasta i często dzięki temu dostajemy kolejne jednostki. Musimy za wszelką cenę bronić naszych osadników, bo gdy ich stracimy, gra się kończy, a reszta to klasyczne przemieszczanie jednostek wojskowych. Tryb jest na pewno bardzo ciekawy i dostawał na przestrzeni lat parę update'ów, więc jeśli posiadasz Civkę i nie testowałeś go jeszcze, to gorąco polecam. Innym ciekawym scenariuszem są piraci. Wcielamy się w jednego z 4 kapitanów i rywalizujemy z innymi graczami lub botami o to, kto złupi najwięcej skarbów. Mamy dla utrudnienia polujące na nas floty Hiszpanii, Anglii, Francji i Holandii, które będą chciały ukrócić nasz niecny proceder. Gra ma tak samo jak ten Battle Royale dedykowany matchmaking. No dobra, sporo tu rzeczy pochwaliłem, ale czy jest coś, co mi się nie podobało w tej grze? Przede wszystkim to, że ta gra próbuje się nachalnie bawić w Paradox czy inne Electronic Artsy. Mamy tutaj co prawda sporo fajnych, ciekawych DLC-ków, ale jest też masa takich, które są totalnie z dupy. No i oczywiście są tu tylko po to, by wybulić więcej hajsu od graczy. Ostatnim rozszerzeniem, które wyszło, był pakiet nowych dowódców i w zależności od tego, czy mieliście wszystkie poprzednie DLC, to mogliście go dodać do konta za darmo, a jeśli nie posiadacie wszystkiego, to 89 zł się należy. Za samych dowódców podkreślmy. I teraz tak, ja nie wiem, kto tam w Firaxis wpadł na tak genialny pomysł, żeby to tak podzielić. Pomijam już tutaj fakt, że dodatek jest robiony delikatnie mówiąc na odpierdziel i w zasadzie każdym z tych przywódców to może z raz tylko zagrałem, chcą zrobić dedykowany im achievement. Zresztą gracze też nie zostawili na nim suchej nitki i większość zgodziła się, że ci przywódcy są w większości useless. Inną mechaniką, która mnie czasem denerwowała, to wpływy z dodatku Rise and Fall. Działa to tak, że jeśli zbudujemy miasto niedaleko miast
innej cywilizacji, to będzie tracić z nami lojalność na rzecz przeciwnika i w efekcie końcowym możemy to miasto stracić. Mechanika moim zdaniem bardzo ogranicza swobodną rozbudowę naszego imperium i zmusza nas do nasrania dosłownie małymi miastami, gdzie popadnie, byleby tylko te najdalej wysunięte ośrodki nie traciły z nami wpływów. Jeśli Was zachęciłem, wpadnijcie do partnera odcinka, czyli Instant Gaming z linku w opisie, gdzie nabędziecie cywilizację ze wszystkimi dodatkami za 51 zł, a także setki innych świetnych gier. Kupując z linka w opisie wspieracie przy okazji rozwój naszego kanału, za co z góry dziękujemy. Jeśli dotarłeś do tego momentu, bardzo Ci dziękuję za uwagę i zachęcam do zostawienia suba dla rozwoju kanału. Do końca roku mamy za cel wbicie 10 000 subów. A jeśli uda nam się to, zrealizujemy materiał m.in. o Red Alercie Trójce, przyjrzymy się historii Bethesdy i Europy Universalis, a także w ramach cyklu Niepoważna Analiza pośmiejemy się ze Sniper Ghost Warrior 3, czyli takiego polskiego Far Cry'a na sterydach. Te oraz inne bonusy dokładnie rozpisaliśmy w opisie materiału. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę, widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia!